Nazywam się Kaźbiera Trzemińska, mieszkam w Krakowie, urodziłam się w Bochni. Pierwszy taki mój kontakt z kapeluszami to był u babci w Bydgoszczy. Jak jeździłam z moimi rodzicami, to miałam 6-7 lat i wtedy mnie zafascynowały te kapelusze i postanowiłam, że zostanę modystką, tak jak moja babcia. No i cały czas do tego dążyłam, skończyłam liceum. Praktykę miałam w Bochni u pani Domaradek i uczyłam się. Muszę być modystką, ale pojechałam do Bochni i zobaczyłam też w Bochni modystki, takie, no bo przedtem się nie robiło. Jak egzamin zdawałam, to obcinało się kapelusz i wstążkę. Nie było takich cudów, jak ja wprowadziłam dopiero. No i jak zobaczyłam, to sobie pomyślałam, ja tu muszę mieć praktykę. No i chodziłam do ogólniaka i chodziłam na praktykę do tej pani Domaradek. No i wtedy to rzeczywiście powiedziała mi tak: ty, Kasiu, to się chyba urodziła w Korcumaku. Naprawdę do tego to... No, tak mi się trafiło, że koniec świata. Ja wszystko robiłam. Ja przyszłam na praktykę, to już podszywałam kapelusze, modelowałam i tak u mnie dziewczyny. Skąd? Nie chciało się im w ogóle. To sama się od siebie uczyła. Wie pani, dlatego mówię, że te kapelusze, które się robiło, to się tylko obcinało, no nad parą owszem, ale tylko obcięty i ten. A ja wszystkie te lamówki, te wszystkie stelaże, to ja to wszystko wprowadziłam. Bo takich się nie robiło kapeluszy. Ja u pani Cholewkowej zdawałam egzamin, to powiedziałam, no ty jesteś urodzona artystka. Tak mi powiedziała. Ona też już nie żyje. Chciałam je przyjąć do pracy, ale nie chciałam. A pani Cholewkowa miała na Floriańskiej też, kawałek wcześniej przed moją, bo ja miałam tam u państwa Czartoryskich. No wie pani, oni jak odebrali w 91 kamienicę, to już czynsze i to wszystko musiałam się wyprowadzić, ale pani Zachwatowicz, ja miałam przygotowane w Teatrze Starym lokal, ale pani Zachwatowicz mówi, żebym przyszła tam, a ja mówię nie, a ja mówię, wolałabym, nie chcę z artystkami, bo wie pani, tu ją ugniata, tam ją uciska, nic się nie poprawia, a dobre jest. I dlatego zrezygnowałam i starała się, pomogła mi przez Wydział Kultury. To dzięki pani Zachwatowicz, bo tak wcześniej się starałam, to nie dostałam lokalu. No tylko pani Zachwatowicz, ona mi bardzo pomogła już. W każdym razie, no, jak byłam na Floriańskiej, no to tam z panią Zachwatowicz dużo współpracowałam. Robiłam różne piękne rzeczy, bo miałam dla kogo robić. Tu nie ma bardzo komu, bo tu, wie pani, tu wieś gdzieś tu przyjeżdża mało, ale też robię. No, tej Ewie Wachowicz, jej bratowej robiłam dużo też kapeluszy i takich różnych, no. W każdym razie ja to z sercem robię. Każdy kapelusz, jakby mógł powiedzieć, to by powiedział, że całe serce w to wkładam, bo chcę, żeby to było ładne. Przecież te słomy też, co ja, te właśnie to szyję, to jest z metra. Wąziutkie paseczki, to trzeba umieć, bo jak pani coś źle zeszyje, to się nie da spróć. I trzeba wiedzieć, ile i jak zrobić, bo nikt takich słon nie robił. Jak ja szyłam na Floriańskiej, ja potrafiłam w 90 roku, to ja potrafiłam 23 motki takie wyszyć z tej słomy w sierpniu. Tak wtedy to był dobry okres, bo teraz to już rzemiosło pada całkiem. Miałam dużo uczennic, ale one ani jedna się nie nadawała do tego. Nie, bo one po prostu przyszły coś ukończyć. A tak, żeby to trzeba mieć pomysł jak artysta. Jak coś maluje, wie co maluje. One jak jej dam kapelusz na parę, to powyciągały z jednej i z drugiej strony, nie wiedziały co robią. To w 3. klasie już.
i dlatego to tak wszystko wyszło, że zostałam sama. A następcy też nie będzie. Nie. Chciała moją wnuczkę, ale ona w ogóle powiedziała mi, że ona się do tego nie nadaje. Dużo Ania Sekuła zamawia, bardzo dużo u mnie kapeluszy, a teraz wcześniej z pani Zachwatowicz, Ania Sekuła to dużo, no i do Teatru Słowackiego, do tych wszystkich Starego i tak dalej, a Annie Dymnej kapelusz pani Zachwatowicz jej zamawiała, słomkowy, piękny, dużo robiłam, tak, Ania Polony też przychodzi tu do mnie, my się lubimy obydwie, przychodzi często do mnie. Najczęściej się przerabia kapelusz, bardzo dużo, na tych przeróbkach przede wszystkim, bo tych takich gotowych to mało. Muszę mieć wzory, bo muszę mieć, ale to mało się sprzedaje. No, raczej wszystko albo ktoś zamawia, albo przeróbki właśnie i same na tych przeróbkach to jest ciężka praca, no ale co mam zrobić? Muszę coś robić, ja nie umiem siedzieć tak bezczynnie. No. Według wzorów. Albo coś podpowiem, albo wzór któryś, bo teraz nie mam wzorów, bo to już słomy są, no to już nie ma, ale to według wzoru sobie wybiera i wtedy jej robię. Oczywiście, bo to tak się nie da. Nie, bo nie mają klientki swoich jakichś tych. Przychodzą po to, żeby im coś dobrać. Tak. I do ślubów robię też strojki ślubne. Teraz mam 2, do Belgii 1 mam robić i drugi dla naszych pań. Też wybierają sobie z tych strojków i coś i robią dopiero. Te, które klientki u mnie robiły, to przychodzą tu. Rzadko jest któraś nowa, chyba że gdzieś tu ze wsi, jak ktoś przejeżdża i przychodzi, to widzi, a tak to nie. Wszystkie klientki, które miałam na Floriańskiej, to teraz tu przyszły i robię im tyle lat. Najpiękniejszy kapelusz, no robiłam dużo do Teatru Słowackiego, bardzo dużo. Kapeluszy tam mają i do Starego, i do wszystkich zresztą. Ale najpiękniejszy kapelusz robiłam do polsko-litewskiego filmu. To był kapelusz z kwiatami, robiła mi ta pani, która już nie żyje, kwiaty, ale miał takie rondo. Piękny był, cały miał kwiaty jeszcze takie spuszczone z dipiury, z tej grubej koronki, a po drut to poszłam na budowę. Obok, jak robili McDonalda, poszłam do nich, bo musiał być gruby, żeby to trzymał wszystko, bo to ogromne rondo. 2 tak nieśli. Tak. No, i to był piękny kapelusz. Jak sobie przypomnę, to jeszcze zespół Zebra zamawiał. Tak, oni byli to jakiś polsko-litewski kręcili. Ale takim kapelusz ja nie miałam, ona wyszła na scenę, bo to był tak ogromny, że... No, muszę rondo wyparować do góry, bo to jest lata 30 taki fason. Jeszcze do tego to wyparować to jest jeszcze mało, bo jeszcze do tego trzeba lamówkę przyszyć i drut wprowadzić. No i jeszcze wyrównać go, no ale muszę najpierw wyparować to.
Nie, bo i większy nie wyjdzie, bo to był beret nieduży, ale... Jak ja drut wszyję, muszę jeszcze go wyrównać, drut wszyć i wtedy on tu pójdzie w dół, to rądko, tu do góry, bardziej bliżej siebie i lamóweczkę i będzie kapelusz gotowy. A szczotek muszę mieć, tak? Szczotki muszą być do jasnych, sztywniejsze, ostrzejsze takie, na przykład jak ten, to musi być taka szczotka, która, o, widzicie tam, bo to trzeba wszystko, później jak zrobię, to jeszcze raz muszę przyparować i dopiero szczotkować to. Bo tak to nie może być taki przyklepany włos.